Witajcie Tatrzańsko. Dziś odcinek z cyklu w Tatry bardzo po mojemu, czyli raczej niestandardowo. Znowu nocą, ale tym razem także i rowerem. Będą wyjątkowe, chmurne spektakle i złoto jesiennych Tatr. Łatwo wskazać miejsca w Tatrach, gdzie byłem po kilkanaście, a może i kilkadziesiąt razy. Trudniej takie, gdzie nie byłem. Niemniej one są, ale jedynie w niektórych obszarach słowackiej części Tatr Zachodnich. Jakoś zawsze zdaje się, iż tam daleko i nieporęcznie, ale przecież w góry zawsze jest po drodze. Tym razem kawałek tzw. Orlej Perci Tatr Zachodnich. Dla porządku, owa Orla Perć Tatr Zachodnich to nieformalna nazwa na grupę szczytów i grani od Rochacza Ostrego poprzez Rochacza Płaczliwego, czyli granię Rochaczy, na Banówkę i Trzy Kopy. Tu fragment panoramy z ciemniaka. Link do obszerniejszej wersji na górze ekranu. Nawiązanie semantyczne do znanej z Tatr Wysokich Orlej Perci ma na celu zwrócenie uwagi na potencjalne trudności techniczne, jak konieczność wspinaczki skalnej albo z użyciem łańcuchów i trudności mentalne, jak ekspozycja. Warto też dodać, że jak przystało na tą część Tatr, odcinki do przejścia są dość długie. Wycieczka miała miejsce jesienią 2018 roku. Początek na parkingu w Żarze, dalej poprzez żarskie schronisko i przez Smutną Przełęcz, gdzie prawdziwa zabawa się zaczyna, na grań Kop, czyli Trzy Kopy i Chrubą Kopę. Na Banówkę, dalej przez Jałowiecki Prislop, po prostu Przysłop, do żarskiego schroniska i parkingu w Żarze. Na tym odcinku nigdy wcześniej nie byłem. Jednodniową wycieczkę w te rejony przez Dolinę Chochołowską i Wołowiec skończyłem parę lat temu na Rochaczu Płaczliwym, bo jeszcze należało wrócić do Krakowa. Pora nadrobić zaległości, zwłaszcza, że z grzbietu Wołowca tyle razy Trzy Kopy zapraszały, czy to w zimie, czy w lecie. Tym razem towarzyszył mi Wojtek, dzielnie znosząc trudy nocnej jazdy samochodem. Nawet kiedy jego nawigacja o 4 nad ranem przeciągnęła nas przez właśnie gruntownie remontowaną, wąziutką orawską drogę z 5 czy 6 czerwonymi światłami regulującymi na czas ruchem wahadłowym. Oczywiście byliśmy jedynym samochodem, ale odstaliśmy swoje w niesamowitej mgle. Sprawiedliwie, każde kilka minut. Jechaliśmy przez tereny niewątpliwie nawiedzane przez zbójców, ale strachu nie było. Bo Janosik, nawet gdyby żył, to odbierał skarby bardziej bogatym, a my raczej nie kwalifikowaliśmy się do tej grupy. Zresztą i tak powiesili go już dawno temu w pobliskim liptowskim Mikulaszu za lewe żebro, zgodnie z ówczesną sztuką kaźni, zarezerwowaną w tej formie specjalnie dla harnasi. Trudne to były czasy. Historia jasno podaje, iż ten harnaś, ale młody przecież chłopak, który nikogo nie zabił, nie zasługiwał na taki los. Zaważyły różne układy, że tak powiem, towarzysko-polityczne. Kiedy jestem na Orawie czy Liptowie, jakoś czasem myślę o Janosiku. Zresztą teraz to postać należąca do szeroko pojętej popkultury. Wszyscy znają legendy czy filmy o nim. Gdyby ktoś chciał się dowiedzieć nieco więcej prawdy na temat zbójnictwa, proszę zgłosić się do mnie. Polecę ciekawe materiały na ten temat. Jadąc przez liptowski Mikulasz, mijaliśmy hotel Janosik, który postawiono ponoć dokładnie tam, gdzie odbyła się egzekucja Juraja Janosika.
Świadomie spać w miejscu, gdzie zamęczono człowieka i traktować to jako atrakcję, iście diabelski pomysł. Ale nie takie rzeczy ludzkość sobie serwuje. Wróćmy w góry. Wyjazd ten wymyśliłem dość sprytnie. Przynajmniej tak mi się zdawało. Bo zostawiwszy samochód na parkingu, wsiedliśmy na rowery, które później przypięte do schroniskowego płotu czekały na nasz powrót z gór. Miało to za zadanie urozmaicić nieco wycieczkę, no i przyspieszyć szczególnie zwykle nudny kawałek podejścia od doliny. No i powrotu nie opóźni. Dojazd do schroniska to mierna przyjemność. Zwłaszcza, że jechałem na pożyczonym rowerze, kompletnie niedostosowanym do moich wymiarów. A przerzutkę musiałem trzymać ręką, bo inaczej łańcuch spadał na niższe zanadki. Nie odważyłem się zabrać tam mojego sportowego sprzętu, a ten, którym dysponowałem, był w wysokim stopniu odporny na kradzież, co dawało mu znaczną przewagę nad każdym innym rowerem. To w sumie nieważne. Odsłaniające się widoki, zapach gór i zbliżanie się do nich zmieniały wszystko. Był piękny, lekko mroźny poranek, góry w oddali złociły się, napełniając serce zwyczajną w takich razach nostalgią. Dlaczego jeszcze mnie tam nie ma? Wraz ze słońcem zrobiło się ciepło. Szybko zostawiłem mgły w dolinach. Świat był bajeczny, jak to w Tatrach. Kolory wyszukane, już w oddali ładnie pyszniły się 3 kopy. Czekały na nas. Dawno nie byłem w Tatrach, bo lato w tym roku było raczej rowerowe. Także nie lubię tłumów turystów w tak zwaną piękną, słoneczną pogodę. Co więcej, ten szlak to dla mnie nowa droga. Nie znam tu ani jednego kamienia, ani jednego drzewa, żadnej skały. Przygoda, jakiej bardzo dawno w Tatrach nie zaznałem. Celowo nie studiowałem dokładnie i nie zabrałem ze sobą mapy, aby było więcej nieznanego. Ale nie do końca się udało. W końcu nie teleportowano mnie tu z Marsa. W Tatrach jestem częstym gościem, a na ten szlak patrzyłem i na mapach, i z oddali wiele razy. Gdy zbliżałem się do smutnej przełęczy, chmury, które do tej pory czekały w dolinach, nagle ruszyły jak ekspres magistralą kolejową z ważnego dworca. To był początek spektaklu. A przecież na to czekałem. Dlatego tak, a nie inaczej zaprojektowałem ten wyjazd. Teraz spoglądałem ustawicznie w stronę Doliny Żarskiej, gdzie jęzor chmur czaił się, aby ruszyć w odpowiedniej chwili. Kiedy znalazłem się na grani, zobaczyłem, że to samo zjawisko właśnie zachodziło także i na przeciwległym krańcu, od strony Dolin Rochackiej i Smutnej. Dla mnie nie smutek, tylko sama radość. Takie spektakle chmurne to coś wspaniałego i poszukiwanego. To błyszcząca, soczysta wisienka na i tak smakowitym tatrzańskim torcie. Dziś pokaz chmur, słońca, wiatru, gór i nieba trwał odtąd do zachodu słońca. Cały dzień. I to dla mnie. W takiej scenerii kroczyć tą percią to same tatrzańskie wspaniałości. Napawałem się tym szlakiem. Pięknie, odważnie poprowadzony. Nawet czasem dokładałem sobie atrakcji, wychodząc na poszczególne kulminacje lokalne. Dzięki temu Wojtek zdążył się zrównać ze mną. Oznaczenia mało widoczne, szczególnie we mgle. Wymagało to czasem trochę samodzielności, a dziwiło niektórych turystów na trasie. Mnie się to bardzo podobało. Czułem się niemal jak w Alpach. Idąc we mgle, próbowałem sobie przypomnieć, kiedy po raz pierwszy szedłem orlą percią w Tatrach Wysokich. Nie pamiętałem. Pamiętam, kiedy przeszedłem całą naraz w deszczu, kiedy biegłem przez nią w burzy, gradzie czy w warunkach zimowych, ale pierwszego razu nie zapamiętałem. Mimo wszystko dzisiejsza trasa dała nam trochę w kość. Na Chrubej Kopie zrobiło się zimno. Zgodnie z prognozą miał przejść front ze śniegiem i mrozem. Tak się też stało, ale już po naszym zejściu z gór.
Tęsknie więc spoglądaliśmy w doliny. Ale nie był to jeszcze czas na zejście, bo przed nami był jeszcze piękny odcinek na Banówkę. Naprawdę piękny. Ale z niej już tylko w dół. I w dół, mozolnie i dokładnie. W mroku pod schroniskiem odpięliśmy rowery i przy czołówkach w padającej mrzawce śnieżno-deszczowej zjechaliśmy do parkingu. Mimo mizernej widoczności jechałem odważnie. W końcu jeżdżę wyczynowe trasy w górach, więc taki szuterek z dziurawym asfaltem, nawet na kiepskim mini moim rowerze, to betka. Okazało się jednak, że w ten dzień groźna przygoda czaiła się nie w górach, ale na rowerze właśnie. A ściślej na mostku. Oczywiście nie zauważyłem, co to za mostek, stąd nie wiedziałem, że ma mokre drewniane bale i że jest w nich wyrwa. No dobra, mostek zauważyłem w ostatniej chwili. To wszystko obejrzałem dokładnie, dopiero kiedy swoje odcierpiałem, otrzepałem się nieco i nadjechał Wojtek. Prawdziwy dramat był blisko, bo kiedy siły dynamiki intensywnie cisnęły mną i rowerem o powierzchnię ziemi, albo raczej mostka, oszołomiony i pchany siłą bezwładności, omal nie spadłem z niego. Tylko mocny, szybki, całkowicie intuicyjny chwyt na dzielnych górskich trawach porastających brzeg rzeki powstrzymał mnie od walnięcia 2,5 metra niżej w wielki kamień, który zdawał się tam od dawna czekać na nierozważnego kolarza. Rozpysznił się tam swym wielkim granitowym cielskiem, czekając na moją głowę niechronioną przez kask. Jednak zmęczenie trasą, pogoda, a nade wszystko może nie przespana noc, spałem może z godzinę, osłabiła czujność. Ale jak widać nie do końca, bo zwierzę, które gdzieś tam w człowieku siedzi, zadziałało prawidłowo. Umiało skorzystać z pomocy przyrody, aby ocalić siebie. Następna niepewność, która była przed nami, to droga powrotna. Bo nasza wycieczka to była intensywna jednodniówka z Krakowa. Tym razem nawigowałem ja i wyprowadziłem nas pięknie, prosto i szybko do celu. Podczas drogi powrotnej już na Zakopiance na moment nawet urwał mi się film. Wojtkowi, który wtedy prowadził, chyba nie. Albo na jeszcze krócej, bo dotarliśmy szczęśliwie do domu. To była jedna z tych szalonych wypraw, kiedy się poświęca nieco komfortu dla gór. Cóż to zresztą za proporcja. Wojtek, zdaje się, to rozumie i praktykuje moje niektóre szaleństwa dzielnie i z radością. I to od dawna, bo się znamy całe wieki. Bardzo dobry z niego kompot. Rowerowy pomysł, myślę, iż się sprawdził, czyniąc powrót ciekawszym i o wiele szybszym. Całą trasę dałoby się przejść, myślę, spokojnie, 20% szybciej. Albo może jeszcze szybciej, gdyby nie fotografowanie, które jednak zabiera sporo czasu. Ale byliśmy we dwóch. I taki nam wyszedł wspólny czas. Co nieco obiecywałem sobie po tym szlaku. W końcu miałem go w głowie przez tyle lat. I mogę powiedzieć, że nie zawiódł moich oczekiwań. Orla Perć Tatr Zachodnich to szlak nie w kij dmuchał. Śmiało łamie stereotypy łagodnych, trawiastych zboczy typowych dla niektórych rejonów tej części Tatr. I tego należy się trzymać. Z górskim pozdrowieniem. Cześć!